Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto Raffaello. Najpierw zajmiemy się kremem budyniowym i żeby go przygotować, potrzebujemy następujących składników: 1 litra i 300 ml mleka, 3 budyni waniliowych bez cukru, 30 g mąki pszennej tortowej, 5 żółtek jaj, 170 g cukru, 200 g masła lub margaryny i 220 g wiórków kokosowych. Najpierw na gazie stawiamy sobie garnek, do którego wlewamy litr i 100 ml mleka. Włączamy gaz i czekamy, aż się zagotuje. A w międzyczasie bierzemy sobie miseczkę, do której dajemy 5 żółtek jaj i mikserem ucieramy, aż podwoją objętość. Wtedy możemy dosypać 170 g cukru i nadal ucieramy, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. Po chwili mamy tak zwany kogiel-mogiel i możemy teraz dolać 200 ml mleka. Łączymy wszystko ze sobą razem. Kolej dodać 30 g mąki pszennej tortowej i połączyć ze sobą wszystko. Trzeba również dodać 3 budynie waniliowe bez cukru. Mieszanina przygotowana, wobec tego wracamy do gotującego się już mleka. Powoli tą masę jajeczną z budyniami wlewamy, mieszamy cały czas. Jeżeli ktoś masę jajeczną przygotuje wcześniej, proponuję tuż przed wlaniem przemieszać ją, bo budyń ma tendencję do osiadania na spodzie. A my mieszamy i mieszać będziemy cały czas. Budyń często się przypala, wobec tego musimy mieszać. A mieszamy do momentu, kiedy budyń zgęstnieje i zaczną pojawiać się takie bąble, gejzery powietrza. Wtedy będziemy wiedzieć, że budyń się ugotował. No, tutaj z prawej strony były gejzerki, wobec tego wyłączamy gaz. Przekładamy nasz ugotowany budyń do chłodniejszego naczynia. W naszym przypadku jest to miseczka. Rozłóżmy sobie to mniej więcej równomiernie. Tak przygotowany budyń musimy przykryć folią spożywczą, żeby na wierzchu nie zrobił się korzuszek, który później przeszkodził w uzyskaniu jednolitego kremu. I budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A my możemy sobie w międzyczasie przygotować parę elementów, na przykład posypkę na ciasto. Do posypki potrzebować będziemy 80 g wiórków kokosowych i 4 sztuk herbatników maślanych. Te 4 sztuki herbatników maślanych łamiemy na drobno. A następnie taką kulą do ciasta
jeszcze bardziej rozdrabniamy, ażeby uzyskać taki piasek. Tak jak Państwo tu widzą. Wtedy mieszamy z 80 g wiórków kokosowych. Przerzucamy na patelnię i na patelni podprażamy na złoto. A my możemy wrócić do budyniu, który nam już wystygł. Zdejmujemy folię spożywczą. Budyń ma zwartą konsystencję. Jakbyśmy go pokroili, to zachowa swoją formę, swój kształt. Do miski dajemy sobie 200 g masła lub margaryny. Ucieramy na puszystą masę. Jak utrzemy na puszystą masę, możemy dodawać teraz wystudzony budyń. Robimy to partiami. A na koniec nie odkładajmy od razu miksera. Miksujmy do momentu, kiedy uzyskamy gładki, jedwabisty krem. Tylko nie za długo. Jeszcze 220 g wiórków kokosowych wrzucamy do blendera z funkcją siekania, tak jak Państwo tutaj widzą. I chcemy uzyskać konsystencję piasku. Ale nie musimy tej czynności robić. Jeżeli ktoś z Państwa lubi całe wiórki kokosowe, może zostawić je bez mielenia. Teraz te zmielone wiórki kokosowe dodajemy do naszego kremu budyniowego i jeszcze wszystko ze sobą ładnie mieszamy. Uzyskaną masę dzielimy na 3 mniej więcej równe części. Czas złożyć ciasto. A dodatkowo do złożenia ciasta potrzebujemy około 60 sztuk herbatników maślanych. Foremkę o wymiarach 24 na 36 cm wykładamy papierem do pieczenia, na spód wykładamy herbatniki maślane, tak żeby pokryły całą powierzchnię foremki. Na tak przygotowany spód wykładamy pierwszą część kremu budyniowego i rozkładamy równomiernie, wyrównujemy. Przykrywamy kolejną warstwą herbatników maślanych. Wykładamy drugą porcję kremu budyniowego, również go rozkładamy i wyrównujemy. Kolejna warstwa herbatników maślanych. Każdą z porcji możemy lekko docisnąć, żeby wszystko dobrze się zespoliło.
w ten sposób. I wykładamy trzecią, ostatnią część kremu budyniowego. Również rozprowadzamy, wyrównujemy. Tą część kremu musimy dobrze wyrównać, bo będzie nam tworzyła ładną powierzchnię ciasta. No i na koniec wcześniej przygotowana posypka na złoty kolor, którą zrobiliśmy. Obsypujemy wierzch ciasta. Jest jej na tyle dużo, że fajnie pokryje całą powierzchnię. A teraz, jak Państwo widzą, szpatułką lekko wyrównujemy tą posypkę i doklepujemy, żeby przywarła do naszej porcji kremu budyniowego. W ten sposób nie będzie się obsypywać. Ciasto prawie gotowe, ponieważ powinno trafić do lodówki minimum na kilka godzin, najlepiej na 24, żeby warstwy dobrze się zespoliły, herbatniki miały możliwość zmięknąć i żeby ciasto w całości ze sobą współgrało. Po 24 godzinach efekt jest taki, jak Państwo tutaj widzą. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na guniamagdy.pl.